Kiedy pada hasło animowany serial na YouTube, jakie jest wasze pierwsze skojarzenie? Zapewne powiecie Metarunner, ewentualnie Epiphaty Race, czy też Ruby swego czasu. Jak pewnie wiecie, za wymienione wyżej serie jest odpowiedzialna duża ilość osób, co niestety nie zawsze oznacza, że dana seria jest obiektywnie dobra. Zatem pojawia się pytanie, czy da się zrobić dobry animowany serial w pojedynkę? Skoro da się zrobić pełnometrażówkę w pojedynkę, to czemu nie serial? Ja jestem Ray Firewood i witam was w pierwszym odcinku serii Fairy Reviews, czyli serii, w którym omawiamy gry, seriale i ewentualnie filmy. W tym odcinku Gwen Saga. Zapraszam! Gwen Saga to internetowy serial animowany, zapoczątkowany i tworzony do dziś przez osobę o pseudonimie GeoExe w 2016 roku. Na chwilę obecną ma już 9 odcinków, łącznie z odcinkiem pilotażowym, który celowo pomijam w tym filmie. Ostrzegam, że mogą pojawić się spoilery. Trzeba przytoczyć pewien gatunek seriali i filmów, który jest bardziej kojarzony z anime i mangą. Mianowicie gatunek isekai. Isekai można dosłownie przetłumaczyć na inny świat. Chodzi w tym o to, że główny bohater zostanie przeniesiony do innego świata poprzez magiczne zaklęcie albo w jakiś inny sposób. I tam staje się inną osobą, dostaje jakieś mocy czy umiejętności i musi się przystosować do nowego życia. Przytaczam to dlatego, że tą serię można bezproblemowo przypisać do tego gatunku ze względu na to, co się dzieje w pierwszym odcinku. Nasz główny bohater, Gio, trafia do świata zwanego Teorą. Zanim to się dzieje, doznajemy trochę historii. Teora była rządzona przez królową, która była wielce uwielbiana i niezwykle potężna, i zanim odeszła, podzieliła ziemię między dwiema córkami. Jedna została, by sprawować rząd, druga postanowiła iść, aby poszukać nowych miejsc do przejęcia. Przenosimy się do... No właśnie. To jest Gio, zwyczajny chłopak ze zwyczajnym życiem. Jak w isekajach. Cieszył się swoją pasją, czyli rysowaniem, aż tu nagle został zisekajowany do tego stopnia, że pierwsze sekundy życia w Teorze spędził na spotkaniu z górami. Dosłownie. Po upadku, który jakimś cudem przeżył, poznaje Ami, która na jego widok zachowuje się w odpowiedni sposób. Albo i nie. Nie wiem, co jest bardziej zastanawiające. To, że nie licząc Gio jest milczącą protagonistką z jakiegoś powodu, bo zazwyczaj w grach RPG tylko protagonista sterowany przez gracza jest tym milczącym, czy fakt znajomości dużej ilości języków. Po czym poznać kogoś, kto ma za dużo wolnego czasu? Po tym, że zna język runiczny i czymkolwiek to jest. Udaje im się jakoś porozumieć i Ami zabiera Gio na wycieczkę po nowym dla chłopaka świecie w stylu Króla Lwa. A później Gio ma skopany tyłek. Cóż, skromne początki. Tutaj chciałbym poświęcić chwilę, żeby powiedzieć coś o animacji. Bardzo kolorowa, jeśli nie odrobinę pastelowa. Momentami dodaje cukru, dosłownie i przenośni. I potrafi być bardzo płynna, co najlepiej widać we fragmencie, który teraz widzicie. Robiła to jedna osoba i z jakiegoś powodu styl animacji scen walki przypominają mi animacje robione we Flashu. Zgaduję, że taki był zamysł. Spoczywaj w pokoju, Flash. Wracając, przychodzi jakaś kobieta i daje naszemu protagoniście zmechanizowany nóż. Potem mamy rundę drugą. Tym razem mu się udało i to w niezłym stylu.
W międzyczasie dowiadujemy się, że Ami potrzebuje tej opaski z uszami, którą nosi na głowie, żeby przeżyć. Dlaczego? Nie mogę powiedzieć, bo to spoiler. W drugim odcinku widzimy, jak Gio i Ami skradają się do zamku? Powiedzmy, że zamku. Tam Gio zauważa, że zmienił się kolor jego włosów. Kolego, twój świat jest czarno-biały, więc skąd masz pewność, że czarny to twój naturalny kolor włosów? Równie dobrze mogłeś być rudzielcem, w takim wypadku powinieneś się cieszyć. W tym odcinku po raz pierwszy widzimy królową Gwen, która rozmawia ze strażą i z ich konwersacji wynika, że zaginęła księżniczka. Zgadnijcie, kto jest tą księżniczką? Dobra, to Ami. Prawdopodobnie już zdążyliście zauważyć, czego tu brakuje. Voice acting. Voice actingu we właściwym jego znaczeniu nie ma. Dialogi są pokazywane w dymkach. W późniejszych odcinkach dymki zastąpione są tekstboxem, podczas gdy same postacie wydają z siebie pojedyncze odgłosy. Niektórych może to odstraszyć, jak w przypadku animacji w oryginalnym Code Lyoko, ale ta decyzja raczej wyszła tej serii na dobre. No i Senior Pelo. Zabrali mu pociąg. Mówiłem, że będą spoilery! Na czym to ja? A tak, Metal Gwen Solid. Dostają się do pokoju Ami, a ponieważ Gwen ich widziała, to postanawia sprawdzić, czy wszystko jest z nią w porządku. W sensie, że z Ami. Co prowadzi do jednego z najbardziej niespodziewanych momentów w tej serii. Przyznawać się, kto pomyślał, że Gio ukrył się w szafie? Gwen dowiaduje się, co się stało, co obyło się bez problemów. Przewijamy do następnego dnia. Tak, w teorze ludzie są traktowani jak zagrożenie. Dlaczego mnie to nie dziwi? Jak pewnie się domyśliliście, więcej bijatyki. Po intensywnej walce i 3 dniach śpiączki poelektrycznej, Gio oficjalnie zostaje ochroniarzem Ami. Pierwsze zadanie – chronić ją podczas wizyty na targu. Mieli nie zwracać na siebie uwagi. Na targu poznajemy kolejną postać – Lenny, która swoją drogą ma swój własny odcinek. Po krótkiej wymianie zdań po raz pierwszy, nie licząc odcinka pilotażowego, widzimy główną antagonistkę tej serii, Lunę, która jest właścicielką firmy Moontek. Get it? Bo Luna to księżyc? Reszta odcinka to bijatyka, więc równie dobrze mogę tutaj skończyć. To były pierwsze odcinki Gwen Saga i biorąc pod uwagę, że trochę isekajów zarówno czytałem, jak i oglądałem, stwierdzam, że Gio Exe nie spartolił tego. Powiem nawet więcej. Całkiem możliwe, że to jest jedna z najlepiej napisanych historii z motywem życia w innym świecie, jeśli nie najlepsza. Każdy isekaj, który widziałem, cierpiał z powodu głównego bohatera, który przeważnie był OP, albo jego umiejętności od początku były bardzo rozwinięte. To nie jest nic złego pod warunkiem, że zostanie to odpowiednio napisane. W Gwen Saga mamy postać, która co prawda ma takie zdolności, ale w pierwszych odcinkach nie potrafi ich wykorzystać, a co dopiero przyzwyczaić się do zmiany w grawitacji. Nie pytajcie mnie, jak to działa. W dodatku to nie jest haremówka. Harem to gatunek anime, który często, ale nie zawsze idzie w parze z isekai. Im więcej wiesz. Co ponownie nie jest złą rzeczą, jeśli jest dobrze napisane. Ta seria to nie tylko nawalanka i komediowe wstawki. Jest także lore, nawiązania do gier, trochę dramatu. Dla każdego coś się znajdzie.
Są też łatwo zapamiętywalne postacie. Do Jasnej Anielki Dewa nie potrzebujemy twoich dwuznacznych tekstów. Niestety nie mogę powiedzieć, że ten tytuł jest dla wszystkich, choćby ze względu na brak voice actingu, czy też z powodu wyboru kolorystycznego. Mimo wszystko, trzeba dać temu szansę. Może akurat przypadnie komuś do gustu. Ode mnie Gwen Saga dostaje solidnego kciuka w górę, szczególnie, że w późniejszych odcinkach jest lepiej zarówno pod względem długości filmów, jak i pod względem animacji. Oby tak dalej JoExe. Zatem dziękuję za uwagę i trzymajcie się ciepło. Na razie. Сука, 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 блядь, сука, 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 блядь, сука, 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 блядь, сука, 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 блядь, сука, сука.